Witam serdecznie. Dziś ostatni dzień roku, Sylwester. Ten odcinek ukaże się jutro. W związku z tym życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, aby się okazał lepszy niż ten poprzedni. A teraz porozmawiajmy o rybach. Dzisiejszy odcinek, co słychać piszą, zacznę tutaj w domu. Moje akwaria w domu rzadko kiedy pokazuję. Zazwyczaj wszystko dzieje się w fishroomie. Dzisiaj sobie zerkniemy tak może, co rzeczywiście podziało się w mojej akwarystyce przez ten cały rok. To akwarium oczywiście znacie. To jest panorama 1,20 m na 70 i chyba w najszerszym miejscu ma 50, nie, 45 cm, chyba coś takiego. Już nie pamiętam. To jest akwarium firmy Fluval. Jeżeli chodzi o rośliny w akwarium, to i w pozostałych, które będą, to zrobię coś takiego, że omawiając zbiornik będzie się pojawiać stopklatka i zdjęcie akwarium z podpisanymi roślinami. Myślę, że to ułatwi komunikację. No a teraz co do tego zbiornika. No, jak widać, rozrosły się niesamowicie rośliny, co jest wielkim plusem. Minusem jest to, że nieustannie są obżerane te tutaj Anubia z bakterii. Ryby wyżerają w nich dziury, co powoduje stres i glonienie mi roślin. Ale powiedzmy, że nie ma jakiejś strasznej tragedii. Widać, nowy liść rośnie, ale już jest ugryziony. Jedyna roślina, która nie jest zżerana, to tutaj to mikrozorium. Jak widać, jest ładne zielone, bez glonów. Natomiast tam widać powyżerane liście, no i niestety zgloniałe. Niekiedy udaje się, że ryby nie zeżrą liścia już na wstępie, więc rośnie sobie tutaj ładny nowy liść, który wyrośnie nad wodę. Ale można zobaczyć, że liść wcześniej został obgryziony aż do łodygi. Te rośliny, które nie są jakoś szczególnie atakowane przez ryby, nie mają glonów, tak jak ten tutaj anubiosik. Chociaż nowy liść do połowy zjedzony już jest. No i oczywiście ta część nadwodna dobrze wygląda, to pokażę za chwilę. Jeżeli chodzi o ryby, no to na pierwszym planie czerwieniak, Hemichromis lifarilli. Bardzo fajna ryba. Agresywna jak każda pielęgnica, ale myślę, że jej agresywność jest zmitologizowana. To jest po prostu ryba, która nie daje sobie w kaszę dmuchać. I para zdominuje każde akwarium, nawet dwumetrowe, jeżeli będzie prowadzić wylęk. Naprawdę wtedy te ryby są mega agresywne. Ale przy odpowiedniej ilości ryb w akwarium można tą agresję zbić. Ja obecnie mam tutaj 20 tych czerwieniaków. Mam też taką małą grupkę w piwnicy. Przy tej ilości ryby się nie rozmnażają, nie podchodzą do tarła, w związku z czym nie atakują innych ryb, no bo nie mają wylęgu, których muszą bronić. U tych ryb jest tak, że po złożeniu ikry, ikra w ciągu dni dwóch się wylęga. Następnie larwy przez 2 dni jeszcze leżą w tym samym miejscu, są przenoszone przez rodziców wtedy ustawicznie. Przez pierwsze 2 dni oczywiście pilnują tej ikry, którą nie mogą przenieść. Następnie jak już te larwy zaczynają pływać, czyli po 4 dniach, no to inne ryby w akwarium, jeżeli są, mają lipę, no bo są ustawicznie przeganiane. Tak jak mówię, 2 metry to też jest za mało, ponieważ para będzie pływać po całym zbiorniku z młodymi. Na przedzie w odległości jakieś tam 20 cm płynie samiec, który atakuje wszystko. Samica płynie razem z młodymi. No jeżeli cokolwiek
nie zostanie przegoniony przez samca, no to wtedy wkracza samica, ona jest dużo bardziej agresywna wtedy. W przypadku, jeżeli tych czerwiaków jest bardzo dużo, one z zajadłością polują na rybek swojego gatunku, no to nawet para, jeżeli by udało jej się doprowadzić do wylęgu tej ikry, no to momentalnie wokół będzie pływać kilka innych czerwieniaków, które odciągną uwagę rodziców i sztuka po sztuce wytłuką wszystko. Najlepiej w tym są wyspecjalizowane nie dorosłe, tylko te młode czerwieniaki. W odpowiednio dużym akwarium jest szansa, że jakieś tam 1 czy 2 sztuki przeżyje, bo są tu takie mniejsze ryby też. Ale już od dawna nie widziałem, żeby wyprowadzały wylęk, no bo ustawicznie no, te mniejsze ryby dorastały i obecnie, tak jak mówię, jest ich tutaj no, te 20. Jak widać, można te czerwieniaki trzymać z innymi rybami, stwarzając odpowiednie warunki w takim akwarium. No ja tutaj mam świeciki kongijskie. One zazwyczaj siedzą sobie tutaj pod korzeniem, tak jak ten tutaj jeden pojedynczy samiec. Ale teraz ryby czekają na karmę. Za chwilę wam pokażę karmienie. Tak, poza tym mam tutaj Synodontis. Te Synodontisy, one mają łacińską nazwę Synodontis lucipinis. Synodontis, czyli po polsku giętkoząb. Tak, myślę, że to jest lucipinis, tak podejrzewam, ponieważ no, są inne gatunki, z którymi można je pomylić. Na przykład z petricolą. Być może to są petricola, ale wydaje mi się, że lucipinis. Ta tutaj konstrukcja, którą widzicie, to jest doniczka do rozmnażania tych ryb. Próbuję je rozmnożyć. Nie wiem, czy mi się to uda. Tą doniczkę powinienem co jakiś czas wyciągnąć z akwarium i zobaczyć, czy jest ikra w środku. Ja ją wstawiłem jakiś czas temu. Miałem teraz dosyć dużo obowiązków, więc nie miałem czasu tym się zajmować. Ale dzisiaj zamierzam zajrzeć do niej. Może jest jakaś ikra. Budowę takiej konstrukcji możecie sobie zobaczyć tutaj. To nowy eksperyment. Chciałbym rozmnożyć moje sumiki Synodontis. Jarek podesłał mi pomysł na to, jak można to zrobić. Potrzebna jest podstawka głęboka, do której nasypiemy keramzyt, taki gruby, i na to damy kamyczki. No i doniczka z dziurką, która będzie pasować, tak żeby nam ryby nie mogły się z boków dostawać. W tym domku widziałem na filmiku podobna doniczka, podobne rozwiązanie. Ryby wpływają do tego domku, składają ikrę, którą rozrzucają. No i ten keramzyt plus te kamyczki ma zadanie to, żeby ta ikra tam wpadła pomiędzy, ponieważ ryby mogą ją zjeść. No i później jak złożą ikrę, no to wyciągamy ten domek. No i wsadzamy już bez doniczki górnej całą tą doniczkę do akwarium, w którym się na rybek wylęga. Pokażę wam dalej, jak to leci. Podstawka wypełniona keramzytem. Nie wypełniam jej całkowicie, bo do tej krawędzi zejdzie doniczka, tak żeby nie mogła się przesuwać. Teraz na wierzch położę drobne kamyczki. Mam je tutaj. Przykryję doniczką i wsadzę do akwarium. Tak oto wygląda to w akwarium. No nie jest to mała doniczka, może przesadziłem z wielkością. Zobaczymy, czy ryby będą wpływać do środka. No tak wygląda teraz to w baniaku. A całe akwarium wkrótce omówię, co się tutaj podziało i pozmieniało. No a tutaj najnowsza zmiana. Oj, klają się tutaj dziady. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. To byłoby niezłe. Może akurat. O, zaczynają się interesować.
No może coś wyjdzie. Może czerwieniaki nie zajmą dla siebie tego miejsca, bo można tam też złożyć ikrę. No. Do zobaczenia w dalszym filmie. Hej. Ewidentnie jej ta doniczka zainteresowała. Przed chwilą wpłynęła tam jedna ryba. Pływają tu wokół niej. No ciekawe. O, teraz wypłynęła. Obróciłem wlot w drugą stronę. No cały czas się tutaj koło niej kręcą. Taką grupą przypłynęły do niej. No może to też nowy przedmiot w akwarium. To są ciekawskie ryby. Ale kurczę, no może coś z tego będzie. Cały czas się tu kręcą wokół niej. O, następna wpłynęła do środka. Ale czad. No może, kurczę. Będę to obserwował, co tu się dzieje. Ale ewidentnie są zainteresowane tą doniczką. Cały czas się kręcą. Trzeba przeobserwować, jak wpływają dwie ryby. Kurczę. Ale byłby czad. Może się rozmnożą. To samotna bocja sobie żyje tutaj. Chyba dokupię do niej jakieś dodatkowe. Ale fajnie. No, jak widzieliście, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane. Co miałem powiedzieć? No, baniak wydaje mi się, że całkiem dobrze sobie wszędzie. Zobaczcie sobie, jak karmię ryby teraz. Dobra, zobaczcie sobie teraz, jak karmię. No, tej karmi jest troszeczkę, ale ryb też jest dużo. To, co podałem, to jest dafnia. Jedna kostka takiej zamrożonej dafni, znaczy no oczywiście rozmrożonej, i dwie kostki czerwonych larw komarów. A tu jest jeszcze jeden gatunek ryb, który w tym akwarium występuje. To jest Crossohelius reticulatus. To jest coś jak kosiarka w Polsce, tylko bez tego paska. One bardzo lubią zjadać rośliny i glony. Także w akwarium, gdzie są drobnolistne rośliny, to raczej nie polecam takiej ryby wsadzać, bo zeżre wam wszystko. O, tu jest jedna z młodszych ryb, ale jest tu taka jeszcze jedna mniejsza. Ja regularnie karmię te ryby w ten sposób. Dodaję też jeszcze im kulki sery, takie z insektami. Ważne jest, żeby podawać tą dafnię, czyli rozwielitkę, ponieważ jest to karma, która nie opada tak szybko na dno jak larwy ochotki. I w związku z tym no, one też mają trochę karmy dla siebie, ponieważ ochotka zaraz właśnie opada na dno. Tutaj jest poszukiwana przez czerwieniaki i przez synodontisy. No, świetna sprawa. To akwarium według mnie. Jeżeli chodzi o rośliny, które są w baniaku, to teraz robimy stop.
No, na to akwarium tutaj poświęciłem trochę więcej czasu niż zrobię to z pozostałymi. No, bo długo go nie pokazywałem, więc chciałbym go przypomnieć Wam. Świetne są te świeciki, ogromne, urosły. Idealna ryba z charakteru do tych czerwieniaków. Wcale to nie są takie grzeczne i spokojne ryby. I nie polecałbym wpuszczać świecików do jakichś mniejszych, kąsaczowatych, bo myślę, że mogłyby je poobgryzać. Dość agresywne potrafią być te ryby. Zaskoczyło mnie to dość mocno. No ale są piękne, sami przyznajcie. Jak widać, ruch wody w akwarium jest dość intensywny. Nie ma tu pralki, ale jak widać, woda cały czas płynie dość wartkim nurtem u góry. U dołu jest cofka, no to powiedzmy jest ta woda trochę wolniejsza. Ale jak widać, ryby lubią ten główny nurt też. Czy to czerwieniaki, czy to świeciki. Zobaczmy sobie jeszcze tylko u góry. Tak wygląda część emersyjna. Tutaj sobie wychodzi epipremnum. Za chwilę Wam pokażę, jakie liście wytworzyło. Tu też jest problem wynikający, ugonienia tychże anubiasów. Mszyce mi się pojawiły jakieś 2 miesiące temu i 2 miesiące temu też zaczęła się taka większa glonoza na tych liściach. No to powoduje stres. Walczę z tymi mszycami, dzisiaj jeszcze ich nie czyściłem. Trzeba wziąć wilgotny ręcznik papierowy, zetrzeć je, a później spuścić je w kiblu. Widzicie je tutaj. No, nie da się tego bez chemii wszystkiego wybić. Zawsze gdzieś jakieś zostaną. Jedna taka, 2 czy 10. Tak człowiek przeocza. One przez miesiąc potrafią się rozmnożyć do 1000. No, a teraz jeszcze pokażę Wam to epipremnum, które mi tam wyrosło. Z tego baniaka sobie idzie na okno. Otóż moje epipremnum. Tu jest moja ręka, zobaczcie sobie w porównaniu do tego liścia, tam próbuję go zasłonić. O! Jakbyście nie wierzyli. Jak fikus wygląda. No i przy okazji filtruję wodę w akwarium, bo wyciąga wszystko. Zrobię osobny odcinek po nowym roku. Natomiast na temat takich roślin, które możecie sobie wsadzić do akwarium. Wyrosną sobie później tam gdzieś na oknie, będą się ładnie pięły. No, świetnie wygląda. Tutaj mam właśnie młodą monsterę i prawie że taki sam liść jak epipremnum. To mój kolejny baniaczek, który posiadam w domu. Pokazywałem to akwarium już przy okazji chwalenia się moimi gupikami z mieczem Rubin Tigerami. Jeżeli chodzi o gatunki roślin, no to możecie zobaczyć sobie ich nazwy tutaj.
akwarium to taki w sumie mały baniak. On ma 50 cm na 30 na 30. To będzie około 50 litrów. Poza wspomnianymi gupikami mam tutaj młode platki Bumblebee. Jest ich fajne stado. Za jakiś czas je przeniosę do piwnicy, ale póki co na razie są jeszcze na tyle małe, że mogą tutaj być. Naprawdę świetnie wyglądają i bardzo ładnie są wybarwione. No, jeden z moich obecnie ulubionych zbiorników. Są tu także krewetki Caridina pareparensis parvidentata. Nie są jakieś niesamowicie ubarwione. Oczywiście mam tutaj też Neocaridinia. To jest ta odmiana yellow, ale u mnie już taka się zrobiła. Ach, no i tutaj Green Jade. Mam taką mieszankę moją. No w każdym razie te moje yellow zrobiły się orange. Jedne są bardziej orange, drugie bardziej yellow. Jak widać, można bez problemu trzymać krewetki. Zresztą we wszystkich moich filmach można zobaczyć krewetki w akwariach. Nie we wszystkich. To tutaj to jest młode Palichthys Farewell Fairy. One dość wolno rosną, trzeba przyznać. Wcześniej miałem tutaj jeszcze parę Priapelli, Priapella compressa. No i one dużo szybciej rosną w porównaniu do tego Palichthys tutaj, bo razem trafiły te ryby. Akurat ta przez przypadek, bo chciałem odłowić Priapellę, co by mieć pewność, że ich nikt nie zje. No i przy okazji tutaj to Palichthys też trafiło. Dość malowniczy zbiornik, trochę odmienny od tych, które posiadam, ponieważ jest tutaj masa gatunków roślin, jak widzieliście. Jest założony na takim aktywnym podłożu Denerle. Jeśli chodzi o budowę tego akwarium, to jeżeli będziecie mieć taką chęć, wyraźcie ją w komentarzach, to zrobię specjalnie ekstra odcinek o budowie tego zbiornika. Bardzo fajny typ zbiornika, wymagający nieco pracy, bo jak widzicie jest sporo gatunków. Ja raczej preferuję albo monokultury, albo ograniczoną liczbę gatunków, dzięki czemu nie mam tyle pracy w akwarium. Ale tutaj, jak widzicie, dzięki doboru odpowiednich gatunków udało mi się zrobić taką trochę aquascaperską scenerię. Naprawdę obecnie dość urzekające jest to akwarium. No i w zasadzie nie wymaga prawie żadnej pracy, poza podmianą wody oczywiście. Ale to też nie robię jakoś super często. Co 2 tygodnie wymieniam tutaj 30% to wszystko. Jednak ta masa roślin, pomimo tego, że każdy z tych gatunków jest dość powolny, powoduje, że no, w naszym zbiorniku dość dobrze jest, jeżeli chodzi o parametry. Gdzieniegdzie rosną tu glony. Oczywiście to, co tutaj z tyłu, to czego nazwę podałem, to ja nigdy nie pamiętam, jak ta kulka się nazywa, więc to jest oczywiście glon. To wyrosły też takie fajne poduszki. Te glony uwielbiam. Takie sfilcowane są. Nie rozrastają się w sposób jakiś niekontrolowany na boki. Raczej tworzą taką właśnie zbitą masę filcu. Nie mam pojęcia, co to za glon jest. Czasem występuje w moich akwariach. No i tutaj jest w stanie sobie spokojnie rosnąć razem z tą ricardią, bo nie zarasta mi jej. Nie jest problemem, że ten glon tutaj jest obok tej ricardii.
problemem byłoby, gdyby ją przerastał no i wtedy po prostu byłoby po Ricardii. Natomiast Ricardia, jak widzicie, całkiem nieźle sobie tu radzi. Bez dodatku dwutlenku węgla. No wiadomo, przy dodatku byłaby masywniejsza. Te gałązki byłyby o wiele grubsze, ale też wszystko tutaj rosłoby dużo szybciej. A tego nie chcę, wolę takie drobne naskorupienia. Chciałbym, żeby wegetacja tutaj nie była zbyt szybka w tym zbiorniku, tak aby nie zaburzać wzrostu tych wszystkich roślin, które tutaj są, dzięki czemu dużo naturalniej to wszystko może wyglądać. Tutaj jest Lila Opsis, ale jego ekstra nie fotografowałem, bo póki co to tylko sadzonka, która niespecjalnie chce narastać, chociaż zobaczymy, co będzie. Póki co jest tam jakiś właśnie ten glonek taki sfilcowany. Gdyby ten glon porósł dno, a z pomiędzy niego wystawałyby takie pojedyncze gałązki tego Lila Opsis, to w sumie byłoby ciekawe. Eksperymentuję, wsadzam też rzeczy no, różne. Tak jak tutaj tą sadzonkę paproci, prawda? No. Dość fajny zbiornik, polecam. Jeżeli chodzi o nanoakwarystykę, chociaż oczywiście zbiornik jest większy niż w nanoakwarystyce, ale zasady co do tego, jak się uprawia rośliny, no to można je zastosować tak samo właśnie w takim 50-litrowym akwarium, nie tylko poniżej 50 litrów. To nie jest tak, że te zasady jakoś magicznie po przekroczeniu 30 litrów znikają i później trzeba się kierować innymi. Dokładnie tak samo się pielęgnuje zbiornik 50-litrowy, jak i 20-litrowy. Tylko o 20-litrowym no, musi być tego mniej i tam lepiej raczej monokulturę robić. Ewentualnie 2, góra 3 rośliny. Warto patrzeć na to, jak to będzie wyglądać za rok, spróbować sobie wyobrazić. A jak będziemy ciąć, to akwarium zatraci ten element naturalnej dzikości. Ok, to chyba tyle na temat tego zbiornika. Chodźmy dalej. Tak jak wspomniałem, jeżeli chcecie o tym akwarium coś więcej, szczegóły budowy, no to chciałbym usłyszeć od Was o tym w komentarzach. Oto moje paludarium. To z płytkim poziomem wody. Ściągnijmy szybki, żeby zajrzeć. Wyłączyłem już wytwornicę pary. To znaczy, no, zaraz ją wyłączę. Chciałem jeszcze Wam pokazać, jak pracuje. To mam takie urządzenie firmy Hobby. Teraz mam zgaszone światło, żeby lepiej filmować. Jeżeli chodzi o odcinek szczegółowy dotyczący tego paludarium, to też prosiłbym w komentarzach. Chciałbym większy ukłon zrobić w Waszym kierunku i wiedzieć, jakich treści Wy poszukujecie. To jest nadwodna część paludarium. Aha, miałem wyłączyć. Wyłączone. Teraz urządzenie było nastawione na tryb ciągły. Normalnie można zaprogramować je. Jeżeli chodzi o czas, kiedy ma ta para, znaczy no, mogła się robić. No i jak długo to ma trwać. No a tak wygląda obecnie moje paludarium. Niestety problemy z ciornastkiem i innymi szkodnikami doprowadziły do tego, że mogę tu tylko niektóre z roślin hodować, które bym chciał. No ale obecnie powolutku się rozwija. Tempo wzrostu powolne, bardzo dobrze. Wcześniej miałem zbyt duże rośliny tutaj w paludarium.
No, szereg eksperymentów przez wiele lat. To jest obecna jego forma. Tak ono wygląda. Zbliżmy na niektóre rośliny. Opis roślin ukaże się na sam koniec filmu, ponieważ jest tu dużo różnych gatunków. No, to różne takie rzeczy, które zbieram sobie, zaszczepki i na zasadzie eksperymentów, prób i błędów no, osiedlam rośliny tutaj. To tutaj Selaginella species. Wiem, że na pewno Selaginella, ale nie wiem jaka. To jakaś begonia. Można tego typu begonie do terrariów kupić, albo do takich wilgotnych terrariów, gdzie mamy żabki. Jak widać, ona tutaj sobie świetnie radzi. To znowuż jakaś paproć, nie mam zielonego pojęcia jaka. Kiedyś przez przypadek zdobyłem kawałek kłącza, no i przyjęło się. To na pewno to, co się pnie tutaj, to jest jakiś gatunek pieprzu. To jakiś gatunek bambusa. Te tutaj liście długie. To prawdopodobnie czarna orchidea, ale dopóki nie zakwitnie, to nie będę mógł się przekonać. Powoli się tu rozrasta. Wszystkie te właśnie takie większe liście to jest ta roślina. Tu są młode liście, które wyrosły, rozkładają się. A tutaj można zaobserwować rozwijające się kolejne kłącze. Ta tutaj roślina to jest Microzorium species, ale to nie Microzorium, to taka roślina paproć z Australii, Pseudomicrozorium. Oczywiście na koniec będziecie mogli zobaczyć, jak ona się nazywa. Ja nie mogę spamiętać tych wszystkich nazw. No i Krypantus na przykład. Tutaj inny gatunek Krypantusa. No powoli zbiornik Paludarium powoli się rozwija. Jak widać, cofnijmy. Mam tu trochę Tillandsi, 2 stopczyki, jeden z nich. Postaram się znaleźć w bibliotece zdjęcie, jak kwitnie, więc możecie je zobaczyć na końcu filmu. Obecnie, jeżeli chodzi o zwierzęta, które tutaj trzymam, mam tutaj parę szczupieńczyków pręgowanych tej dzikiej formy. Są tutaj u dołu, natomiast teraz, ściągając szybki, wystraszyłem je. Więc, a to mój palec, nie ryba. Myślałem przez moment, że ryba. Tak więc będę musiał zrobić dogrywkę, kiedy założę szyby i ryby się uspokoją. We wcześniejszym akwarium widzieliście Ricardię hamedryfolię. Tutaj ten sam wątrobowiec. Odsyłam do filmu o wątrobowcach. Tam więcej mówię na temat tych roślin. Link będzie zamieszczony do opisu filmu. To sobie widzę, to co tutaj widać, żyjątko, to jest California Blackworm, ponieważ karmię nimi ryby, a one mimo wszystko są w stanie przeżyć w takim paludarium gdzieś, zawsze w jakichś zakamarach, tym bardziej, tak jak tutaj widać, mogą sobie wyjść z wody. Są w stanie przetrwać też w zimie w kajfasie. Świetny pokarm dla ryb. Trudniejszy w hodowli od tubifexu, ale można w takim kajfasie na oknie z liśćmi, odrobiną ziemi spokojnie hodować te California Blackworm. No, a tutaj chciałem Wam pokazać właśnie emersyjną formę tego wątrobowca. Dość grube takie gałązki w porównaniu do tamtych, krótsze.
Natomiast świetnie to wygląda. Wielokrotnie widziałem takie kłody właśnie w takich płytkich jakichś sadzawkach. Tak dokładnie tutaj to wygląda na dnie. Porośnięte właśnie przez jakiś mech albo wątrobowca. On sobie rośnie na kawałku korka. Wyhodowanie zajęło mi go kilka miesięcy. Myślę, że tutaj jest od jakichś 5 miesięcy ten kawałek. No ale niedawno, jakieś 2 miesiące temu się przyjął i wyrosły nowe gałązki. Ten wątrobowiec naprawdę niezwykle wolno rośnie. Chciałem powiedzieć, paludarium w sensie powierzchni wody jest opanowane przez rzęsę, odrobina limnobium. Jak widać, wygląda to jak taki płytkie miejsce tuż przy brzegu jakiegoś stawu. Może to być jakieś starożytne rzeki, jakieś bardzo płytkie miejsce. Ta tutaj roślina to Homa lomena. Miałem ją wcześniej w akwarium pod wodą. Kupiłem ją jako roślinę wodną, ale od początku mi się to nie podobało. To roślina błotna. Owszem, długo wytrzymuje pod wodą, nawet próbuje rosnąć, ale obumiera z czasem. Jak widzicie, dopiero przeniesienie jej tutaj spowodowało, że wypuściła nowe, duże liście. Tutaj jeden z takich liści zaczyna wychodzić. Bardzo, bardzo wolno rośnie ta roślina. Są liście, które są brzydkie, ponieważ próbowałem tą roślinę przecież pod wodą hodować. To są te liście, które wytrzymały pod wodą, ale zrobiły się brzydkie. A od czasu, kiedy roślina jest właśnie w warunkach błotnych, odżyła i to jak widać, wychodzi spod wody nowy liść. Czekam, jak będzie wyglądać, kiedy tych liści będzie kilka. Myślę, że zajmie jej to z rok. Mam tu też typowe mikrozorium, które sobie tak rośnie, bo rośnie. Zobaczymy, może zaskoczy w końcu. Jest tutaj jakieś 2 miesiące. To, co tutaj wyrasta, to żabienica. Miałem ją też w akwarium, ale wyrosła mi niesamowicie ponad powierzchnię wody, zaczęła się wyginać. Tutaj póki co jest, ale jakoś specjalnie nie chce mi rosnąć. Może za mała wilgoć. Nie wiem. Można by tak myśleć po tym, że jednak podsychają mi liście. Nic, może zwiększę wilgotność tutaj. Tutaj wilgotność zazwyczaj wynosi od jakichś 70 do 90%. A tutaj Bolbitis hundoloti. Ono, z tego co widzę, chyba się przystosowało, ponieważ wytwarza nowe liście, które są mniejsze niż pierwotnie, ale pierwotnie roślina rosła pod wodą. Doznała szoku po przeniesieniu tutaj, ale część kłączy zgniła niestety, część przeżyła, i teraz roślina, można powiedzieć, że startuje od jakichś też 2 miesięcy, zaskoczyła. Coraz więcej się pojawia nowych pędów, które się rozwijają. Jak widać, one są w stanie przeżyć. To jest na przykład jedna z tych pierwotnych gałązek, która na początku zaczęła zasychać. Duża część tych gałązek już wymarła, więc ją wyciąłem. Tam widać obcięte. Natomiast widać też postęp, bo są nowe rozwijające się liście, więc roślina z czasem znowu urośnie do tych rozmiarów, jakie były wcześniej. Popatrzmy sobie może na ryby, które tutaj są. Jeszcze pokażę tilancje. Akurat 2 tutaj mam. Bardzo dobrze rosną w tych warunkach. Nie wszystkie tilancje się nadają do takich warunków. To muszą być tilancje z lasu deszczowego, te pustynne. Szybciej lub później po prostu nam zamrą.
Ok, to teraz poczekam chwilę, aż ryby przypłyną. Tutaj widzimy samicę szczupieńczyka pręgowanego. Niestety samiec mi ją ostatnio coś pokąsał i ma problem z okiem. No zobaczymy, może to wszystko minie. Gonię za nią cały czas, ostatnimi czasy. No, są tutaj, żeby się rozmnożyć. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli chodzi o parę wcześniejszą, to samiec zatukł samicę. Nie wiem, co z tymi rybami jest. One są dość agresywne. Mam młode od tych ryb, także nie jest tak źle. Liczę na to, że tutaj złożą ikrę, bo no, dość intensywnie naprawdę 2 dni temu ścigał samicę. Nie wiem, gdzie się teraz podział, chowa się. Często u tych ryb jest tak, że się kąsają i mają różne takie właśnie na skórze rany. Ale to tak samo jak w przypadku szczupieńczyków degata, te rany dość szybko się goją. No, wygląda dość zdrowo ta samica. Gdyby nie ten grzbiet i tam to koło oka. Choć to koło oka to już ma dość długo. I takie pozostaje, nie wiem, wcześniej musiałem dziabnąć. No, to wygląda raczej na takie bielmo. No i tu jest pokąsana, widać te czerwone ślady. No tak to jest u tych ryb. Naprawdę dość agresywne. Ta forma, którą miałem wcześniejszą, złotą, nie była tak agresywna. Zobaczymy, jakie będą te młode, które się odchowają. Póki co są na tyle małe, że mam je u szczupieńczyków karłowatych. Ale no, o, coś tam się poruszyło. Chyba on tam gdzieś jest. No, tak to niestety jest u tych ryb. To są firmy dzikie z odłowów. Jak mówię, no miałem wcześniej 2 pary. No to akurat te tutaj, z nich mam młode, z tamtej drugiej pary nie mam, no bo koniec końców samiec zatukł tą samicę. Czasem kiedy samiec się pojawi. On jest przepiękny. Będę musiał poczekać chwilę dłużej w takim razie. No, mam nadzieję, że się wyleczy. Ona pewnie będzie się czaić przed nim przez parę dni. Później jak jej przejdzie, to znowu będą się tarły. Jest. Widziałeś? Chciałem powiedzieć, widziałeście. Widzieliście? Jak się zachował? Przegonił ją. Jest cudownie ubarwiony. A niestety strasznie agresywny. Może bardziej na niego zbliżę. O, zobaczcie, jakie ma kolory. O, popłynął za nim. Nie. Wypłynęła. No i tak to wygląda z tymi rybami. To akurat było dość delikatne z zachowań, bo potrafi podpłynąć i dziabnąć ją od razu. Karmię je małymi rybami też. Możecie sobie to zobaczyć na końcu. No to karmienie rybami trochę zmniejsza tą agresję, muszę przyznać. Jakby te ryby trochę spokojniejsze się robią, a jest znowu. A może się wytrą znowu. A kto wie. Nic. Mam nadzieję, że za szybko jej nie wykończę. Szkoda by było. Jak widać, karmię je ochotką.
żywą, no i młodymi rybami. Już widzę, że nic tutaj nie pływa młodego, może gdzieś tam jakieś pojedyncze sztuki. To bardzo mocno stymuluje je do rozrodu. I też ten samiec się robi spokojniejszy, bo jeżeli chodzi o drugą parę, gdzie samiec koniec końców tą samicę zatukł, no to dodatek młodych ryb do akwarium zmniejszył jego agresję, to było widoczne, ale no w tamtym akwarium ta samica po prostu miała za mało kryjówek, gdzie może się przed nim ukryć. On ma takie napady niestety głuptactwa, bym powiedział. No i atakuje wszystko wtedy, łącznie ze swoją partnerką. Natomiast na żarty dobrze, robi się nieco spokojniejszy, no i wtedy ma ochotę na jakieś amory. No ale te amory często właśnie kończą się obrażeniami u samicy. No, piękne ryby, szkoda, że takie agresywne, ale myślę, że jak uda się je w większej ilości rozmnożyć i będą się rozwijać w grupie od samego początku, to uda mi się tą agresję zbić, tak samo jak udało mi się to w przypadku czerwieniaków. No cóż, tak to jest z niektórymi rybami. To wszystko dzisiaj w części pierwszej. Zapraszam na część drugą. Ona już będzie z fish roomu w piwnicy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.